Co tam niesiesz? Wielkiego, ciężkiego? Co to jest? Co? To samo, co w tamtym roku. Należy wreszcie to skończyć i doprowadzić do porządku, a nie to druciarstwo, ale wytrzymało rok czasu. Cześć kochani, z tej strony Paweł i jest ze mną Mariusz, którego poznaliście w poprzednim odcinku, w którym w zasadzie zakładaliśmy, czy też zmienialiśmy chłodzenie wodne na karcie graficznej. Tam były mega grube pady. Tak. Absolutnie mega grube pady. To naprawiliśmy, skrobaliśmy. Bardzo fajny odcinek. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, tak najbardziej zapraszamy zerknąć. Natomiast Mariusz dzisiaj się pojawił u mnie ponownie, abyśmy wymienili procesor 5600X, ponieważ bardzo dużo gra Tak. na Trovo, na Discordzie. Podamy Discord na dole, żebyście mogli zajrzeć i zerknąć, pooglądać. Na połegę duchy. Jak najbardziej. Natomiast zmieniałem procesor na 5800X 3D, który będzie... Nie złapiesz ostrości. No nie, no bo mamy ostrość ustawioną na twarz. No. Tak więc to zmienimy. Procesor ile czekał? Pół roku? No, od listopada. No, czasu nie było. No nie było. Tak więc na pewno zmienimy to i zmienimy... Drogołodny na procesor, bo wtedy był problem z montażem tego braketu. Cały blok wodny zmieniamy, czy tylko braket? Nie, cały tylko braket. Tylko braket. Braket zmienimy, ponieważ ostatnio nie było wystarczającej ilości docisku, a przez to, że nie było wystarczającego docisku, to temperatury od samego początku, pamiętam, na początku włączyliśmy kompa 90. i były jakieś chore temperatury rzędu 90. Po chwili to się trochę wyrównało, tam podokręcaliśmy co nieco. Tak. Ja później jeszcze też podokręcałem, zregulowałem wysokość płaszczyzny tego docisku. Aha. I przez rok czasu średnio około 40 do 60 stopni w stresie podczas grubego gierkowania i powiedzmy, że jeszcze to jest, procek jest za kartą, więc karta podgrzewa ekstra procesor, ale to nie było żadnego problemu. Właśnie. Ale przed tym najpierw musimy zmierzyć klatki, chociażby, żebyśmy widzieli, jaka jest różnica pomiędzy procesorem 5600X a 5800X 3D, jaką realną różnicę odczujesz chociażby u siebie, no bo jednak chcemy, żeby... Parę klatek liczymy na parę klatek. Na pewno, więc pokażemy Wam najpierw, jak prawidłowo zmierzyć i zweryfikować, no bo to jest rzecz, której niewiele osób wie, jak tak naprawdę prawidłowo zrobić. Ty też nigdy jakoś specjalnie nie mierzyłeś, można puścić benchmark, natomiast pokażę Wam, jak to zrobić przez program, który się nazywa Capframe X. Może nie zrobimy tego dzisiaj super profesjonalnie, ale zrobimy 3 przeloty, pokażę Wam, jak wykonać agregację danych, jak to porównamy. Pokażę Wam naprawdę świetny program. Oczywiście o nim powiemy więcej. Ja zrobię kiedyś materiał na temat serii diagnostyki. Tylko próbuję go zrobić od roku i jakoś tak zawsze jest coś innego, nie? No. To zerknijmy na razie na kompa, jak to wygląda. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Dobra, jak w poprzednim materiale niewiele się zmieniło. Tak, że karta graficzna, klocki Lego podpierają karteczkę cały czas. No i ten właśnie, tu problem z dokręcaniem właśnie tej strony, bo myśmy wtedy to dopychali palcami, ale jak dokręciłem dosłownie jeszcze jeden obrót, to mimo to temperatury się bardzo, bardzo ustabilizowały. Dzisiaj to zmienimy, ten braket od spodu, także będzie już, mam nadzieję, że wszystko tak jak powinno być. Tak, to nic więcej, no. Wszystko Karta graficzna dalej pięknie działa. 90, tak. Nie ma żadnych problemów. Na tą chwilę wszystko na ultra leci, także. No i temperatury, i cisza w tym domu, bo jednak mimo to one chodzą non-stop tylko na 30-40% prędkości. Aha. Więc szumu żadnego. Zresztą zaraz odpalimy. O, mamy zajebiście długi kabelek. Bo tu dużo prądu potrzeba, to trzeba długie kable. No. Tam masz podłączenie. Połączę. I lecimy z nim.
O, trochę się układ zapowietrzył, no niestety. Aha. A widzę. Bąbelki pływają w tym momencie. Ale się trochę sam odpowietrzy w tym momencie, nie? Jak pompa przepchnie, no widzę bąbelki lecą do góry. Na miejscu tenże. Mhm. Już się wentylatory wyciszają. Na pewno i cył. Żeby w ogóle zabrać się za benchmarki, to co, Mariusz, musimy zrobić? Zabijamy procesy, które są niepotrzebne. Tak, no bo inaczej, jeżeli zostawimy jakieś głupie procesy, które pobierają procesor, wybudzają albo cokolwiek, no to będziemy mieli nierówną ilość klatek i no po prostu nie ma po co sobie problemu robić. Po prostu zamykamy to, co jest zbędne, jakieś tam widzimy dodatkowe launchery, jeżeli korzystacie z jednej gry, mierzycie jedną grę, no to najlepiej by było właśnie zrobić co? Pozamykać wszystkie zbędne procesy. Exit. Instalujemy program CapFrame X. Można też go odpalić w wersji Portable, który w sumie ma wszystkie te same funkcjonalności, ale jeżeli korzystacie z jednego kompa i na jednym będziecie mierzyli, no to w sumie warto skorzystać z tego. I teraz tak, w pierwszej kolejności, to co mnie zawsze najbardziej denerwuje, to wejdź w ustawienia, up i odpal Dark Mode. No, Jaka różnica. jaka różnica. I teraz tak, wchodzisz w Overlay, w Overlay i tutaj tak, na pewno zaznaczasz to, no, Prime Time i Frame Rate, żeby była historia. To można przejrzeć sobie na spokojnie te wszystkie pozostałe. To jest w zasadzie to samo, co robi Overlay z Afterburnera, natomiast jest bardzo bardziej przyjazny, ładniej ułożony, sam z miejsca. Tylko za każdym razem, jeżeli cokolwiek zmienisz, to musisz kliknąć tą dyskietkę, bo inaczej to zawsze się skasuje. Przejdź na Capture, czyli pierwsza zakładka po lewej u góry. Aha. I tutaj wybierz Capture Hotkey, no może być ten F11, niech będzie. Teraz tak, wszystko zamknij to, co tam było nam niepotrzebne i odpalamy grę i benchmark. Ci pokażę dokładnie, jak to fajnie liczy. A więc jest też zamknąć wszystko? Możesz zamknąć, no. Będzie nam wtedy zbędne. A im mniej jednak programów w tle, no to zawsze będzie nam dużo. Nie wiem, na jakiej opcji zasilania żeby zostawili. No to zerknij jeszcze, czy to jest na ten balanced, czy... Bo tu się przed chwilą bawiliśmy opcjami zasilanie. Wiesz, zasilanie. Nowa klawiatura. Dlatego inaczej. Mam taką fajną, małą, elegancką, Dobra. leciutką. High performance. No to może nam zostać. No i włączamy grę. Zaczniemy od Fortnite'a. Przede wszystkim dlatego, że jest bardzo łatwą grą do wykonania benchmarku i to naprawdę dosyć dobrego benchmarku, ponieważ będziemy się opierać o replay, a nie o realną rozgrywkę, której nie będziemy w stanie tak naprawdę otworzyć za każdym razem dokładnie tak samo. Pierwsze, od czego musimy zacząć, no to oczywiście od wyboru rozdzielczości i ustawień, na których będziemy robili testy. I za każdym razem, gdy te testy wykonujemy, musimy się upewnić, czy na pewno wszystkie ustawienia są dokładnie takie same, no bo jeżeli nie będą, no to cały test jest bez sensu. Tak więc pytanie do Mariusza, jaką rozdzielczość preferujesz? Która rozdzielczość jest najbliższa twojej, albo czy w ogóle chcesz, żebyśmy zrobili w 1080p, abyśmy upewnili się, ile procesor tak naprawdę zmienia? No bo wiadomo, jeżeli zrobimy rozdzielczość w rozdzielczości 4K, tak samo jak ten ekran jest, no to pełen load będzie na kartę graficzną, a tak naprawdę ile się zmieniło z procesorem, to tam za dużo nam nie wyjdzie, nie? Ja proponuję albo 1080p, albo 1440p. 1440, no. To jest najbliższy twojego monitora, bo ty masz No monitor... tak, ja mam 1440p, taką ultrawide. Ultrawide, czyli i tak będzie trochę ciężej. No, ale chcemy też realnie porównać, jak to będzie u ciebie, nie? Ja sobie w testy będę wdawał, to na pewno. Czyli tak, liczba klatek zawsze bez ograniczeń, bo inaczej to będzie kiepsko. I ja bym preferował ustawienia jakieś takie, powiedzmy, sprawdźcie może na średnie albo na wysokie. Powiedzmy, no w sumie jest to gra kompetytywna, więc im więcej klatek chcemy, tym lepiej. I mierzymy też procesor, więc ja bym tutaj zostawił na średnią grafikę. I skoro mamy kartę NVIDIA, to w to miejsce damy DLSS, bo głupio nie korzystać, na jakość. To, jakie ustawienia sobie sami dobierzecie, no to już tak naprawdę mocno zależy od was. Natomiast
No, mi się wydaje, że będziesz grał raczej z DLSS-em, cokolwiek, no bo po to masz NVIDIA, tak? Wiadomo, DLSS jest dużo lepszy niż TSR, FSR. No i na średnie. Twój ilu hercowy jest monitor? 165. No to 165. No to dlatego właśnie Mariusz potrzebuje lepszego procesora, żeby ciągnąć 165 klatek. No ale zobaczmy. Tak więc ustawienia są zrobione. Już odpalam gierkę w trybie zero budowania. I to, że zagramy, to tak naprawdę możecie zagrać jakkolwiek, albo jeżeli nie lubicie gry, to nie musicie nic robić. Można się doczepić jednego innego użytkownika, ponieważ kamerę możemy zmienić w tej grze. Tak więc jeżeli grasz beznadziejnie, to możesz się przełączyć na innego, który dobrze gra i wtedy będziemy w stanie odwzorować, zmierzyć tak naprawdę, jak się prezentują wyniki. Więc pierwsza gra nieinteresująca, a później wejdziemy do kariery i otworzymy replay. Już gra pierwszy raz, dla mnie pierwszy raz Fortnite'a. Próbuję mu wytłumaczyć, o co chodzi. O to chodzi, że trzeba pozabijać wszystkich. Póki co udało mi się zabić kogo? Jednego? No, bez szału. Natomiast nas interesują bardziej statystyki. Teraz możemy poobserwować, że gra jednak jest dosyć procesorowa, ponieważ procek podkręcony w tym momencie widzimy miejscami 60-70% obciążenia, co później oczywiście nam wyjdzie w samych benchmarkach. No tak jak powiedziałem, można pograć tylko moment, tak naprawdę minutkę czy dwie, możemy się przełączyć później na inną osobę do testów, więc no tutaj na razie tylko A nie wsiądę. zabijamy czas. Karta graficzna nie jest zbyt mocno obciążona, albo wcale. Ile tam mamy procent? 57, nie, 70%, ale 300 W to dobrze, że nie. Też 320 watów. Już zbliżymy 78, 81%. Więc karta graficzna jest całkiem ładnie obciążona, pomimo że ustawiliśmy ustawienia na średnie, nie? No. Wiesz co, teraz mogę szybko stricte zmienić na jakieś wysokie. Nie, no bo to później tak będziemy w takim czymś mierzyli. Zobaczymy, czy karta będzie chodziła na pełnię swojej mocy z nowym prockiem, no bo to głównie nam o to chodzi. Jakby nie patrzył, to nie jest 1080p, tylko 1440p. Ustawienia owszem może i średnie i też DLSS mamy tutaj, ale chociaż zobaczymy, co nowy procesor, gdziekolwiek ten nowy procesor jest, będzie nam się sprawował w takim stanie, nie? Ja widzę, że Mariusz się już w ogóle wkręca. Ja zawsze się skupiam bardzo. No i bardzo dobrze. Powiem Ci, że gry bardzo nie lubiłem do czasu, aż pograłem razem rodzinnie w parę osób, to później można się przekonać, takie szybkie oderwanie się. Reset? No. Ja to nie gierki cały czas. Tak. Wczoraj, ostatnio chyba z tydzień nie prowadziłem żadnych live'ów, że tak powiem. Aha. No, tak jak powiedzieliśmy na początku, do Mariusza warto wpaść na live'y. Czyli gra niestety na moim 60 Hz monitorze. No tamtego to ciężko podłączyć, trzeba zdejmować klapkę. Pełną recenzję też możecie zobaczyć monitora OLED-owego 240 Hz, ale tutaj już nie ciągnęliśmy kabli, bo by nie starczyły. Wiesz, jaka zabawa. No, musisz się wbić na to miejsce, gdzie jest w tym No tak, okręgu. bo to Battle Royale, to ogarniam, to ogarniałem, to Okej. jakiś pop, To szukaj. to Call of Duty Warzone, no to trochę poogarniałem, bo tam jakiegoś jednego 42 osoby zostały. Mariusz pierwszy raz grał, zajął 18 miejsce. Pierwszy od razu. Ilu ściągnąłeś? Było tam chyba 4, 5. 4 szapki złota. Już nie. Ładnie. Dobra, ale teraz dokonujemy pomiaru. Statystyki meczu masz. Likwidacja 4, celność 27% słaba. No, bo myszka jest biurowa, pokaż nam myszkę. To jest stara rapu. 60 odświeżeń na sekundę czy 40, tak więc to nie jest sprzęt do grania, 60 Hz, absolutnie nie, ale nam się udało całkiem ładnie. Dobra, powrót do lobby i teraz, mój drogi, żeby zrobić piękny test, tak naprawdę wchodzisz do kariera i teraz na dół powtórki i wybierasz powtóreczkę i no może 2 razy albo kliknij otworzaj. I potwierdź. Aha. I teraz dopiero możemy wykonać prawdziwy benchmark. Tak, zamiast trzeciej osoby weź rozgrywka. Weź gdzieś tam w połowie, gdzie kogoś tam się zwinęło. O, tutaj, tu na końcu mi były jakieś 2 dodatkowe kile. Powiedzmy, wróć trochę przed minutą 12. No.
I teraz włącz benchmark przy pomocy Ctrl, Alt i Q. Ale w momencie, jak będzie 12 minuta. Pięknie. I czekamy minutę, ponieważ w tym programie CapFrame X ustawiliśmy, aby czas benchmarku trwał dokładnie 60 sekund. Możemy ustawić 90, możemy ustawić 60, ale powiedzmy taki odcinek sam nam da coś z siebie. O, widać to tak, Mariusz ściągał jednego po drugim, tą nieszczęsną myszką. Całkiem ładnie wychodziło. Tak więc mamy otwarty teren i problem w replayach jest taki, że w momencie, gdy będzie jakiś update gry, to replay przestanie działać, dlatego warto zrobić wszystkie testy, które chcemy zrobić w jakimś tam krótkim przedziale czasowym, no. Więc Fortnite nie ma budowanego benchmarku, ale na tej podstawie jesteśmy w stanie zrobić 3 powiedzmy przeloty, czy 5 przelotów benchmarku, tak, i wyciągnąć średnio. A później wam pokażę, jak wyciągnąć średnio. Capture Finish, czyli cofnij znowu przed 12 minutę i znowu odpal benchmark. Zbierzemy 3 razy takie dane, ponieważ za każdym razem, jeżeli coś tam w te pochodzi, no jeszcze troszkę wcześniej, jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej. OK. I co, znowu Ctrl Tak, tak. W. Q. No dobra, tam pół sekundy później, ale powiedzmy, i tak nie robimy tego pod żaden film, jakiś dokładny zmierzeniem karty, tylko tak plus minus, ale to nam da już jakieś fajne średnie. OK, czyli zrobiliśmy 3 przeloty, możesz zamknąć to nawet przy pomocy Alt F4, jak chcesz. Alt F4 może? No. Alt F4. I teraz tak, wracasz do naszego programiku. Widzisz, że tutaj wcześniej robiłem jakieś tam pomiary, ale jak to tam czasowo się wyglądało, 13, 3, 4, 5, te wcześniejsze 2 możesz skasować. Nie, Może rozszerzyć. taki delete. Nie, no możesz rozszerzyć, możesz nie. Wcześniej delete. Delete recordings. Tutaj też delete recordings. Okej. Odpal, mój drogi, analyzes. Analyze. Kliknij 2 razy. Na pierwszy, na drugi. O, czekaj. No nie, dobrze, na drugi. Przepraszam, sorry, na comparison. I teraz tak, pierwszy, drugi, trzeci odpal. 2 razy klikając. No, Aha. OK, i teraz close. I teraz widzimy, że z tych 3 przelotów, może zjechać myszką trochę niżej. OK, mamy pokazaną ilość klatek, tak? Ja zawsze robię 5 albo co najmniej 3. Jeżeli widzimy, że 3 takie przeloty są bardzo bliskie siebie, mam 234 i 7, no bardzo blisko siebie. Tutaj natomiast nam dosyć mocno poleciał 0,2 percentyla. No nie jest to tak istotne, ale tak jak mówię, gdyby to był materiał na film, na prawdziwy film, tak, no to byśmy postarali się zrobić w ten sposób, aby... Tutaj na mikrofon spadł, momencik. Jeżeli byłby to materiał na prawdziwy film, no to staralibyśmy się zrobić co najmniej 5 przelotów i możemy wtedy spokojnie wyrzucić jeden, który jest kompletnie inny od tych pozostałych. A na tej zasadzie jesteśmy w stanie już wyciągnąć jakieś wnioski. Tak więc, tak wygląda to na starym procesorze. Po zmianie procesora zobaczymy, o ile się zmieniło. Możemy je zaagregować, jeżeli chcesz. Wejdź na Aggregation. Zaznacz te wszystkie 3. Może z Shiftem. Jak najbardziej przesuń je do tego. Tak. I teraz możesz Excluding Outliers. I dodał nam się jeden wynik, który możemy tutaj podpisać. Kliknij 2 razy na comment, jeszcze raz. I napisz agregacja i 5600X. No, to wtedy mamy zagregowanie, czyli wyciągnięcie średniej z tych 3 poprzednich bloków. I będziemy mogli w ten sposób ładnie porównać jedno do drugiego. Będziemy też mogli porównać, pokaż. Jeżeli później będziemy na to całe porównanie, będziemy w stanie porównać pięknie, jak to wygląda na wykresy. Cudo, nie? Ciekawa sprawa. No nie robiłem tego. Bardzo fajnie, bo kiedyś, zanim ten program w ogóle był, to trzeba było to wszystko wyliczać ręcznie, co było pracochłonne, nieszczęsne i nieprzyjemne. A tutaj po prostu robi bardzo dużo roboty samo. W jakim kubku pijesz kawkę w ogóle? NZXT, pięknie. Kurtka. I tak gadamy właśnie, bo zrobiliśmy teścik szybki też Assassin's Creed w rozdzielczości 1340p na ustawieniach high albo medium, chyba high, bo było jeszcze Wysokie. Jeszcze tak, na high. Natomiast to, co widzę w Fortnite, że frame time wynosi
Widzicie, jakie duże spajki, czyli takie pojedyncze opóźnienia, spajki. Zobaczymy po wymianie procka. Natomiast Valhalla wygląda już zdecydowanie ładniej, oprócz tego jednego wielkiego spajka, który tutaj mi się nie podoba. I to jest już, to są już dane z 3 przelotów, zagregowanych 3 przelotów benchmarku. I za każdym razem w tym miejscu jest po około 100 sekundy coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. To nam dosyć mocno zaburzyło wynik. Tutaj, no, porównujemy. Dobra. Rozkładamy sprzęty i czas zlewać wodę. Kompa rozbieramy powoli. Przynieśliśmy oczywiście miski, jakieś szmaty, bo to może być bardzo, bardzo potrzebne nam tutaj. Do łapania wody, do spuszczenia całego płynu. No nie wody. I klucze. Tutaj Mariusz przywiózł sporo sprzętu. Tam też coś leży, tu coś leży. I bałwanek leży. No, czyli trzeba spuścić. Zobaczyć. O, przecież delikatnie puścił ręcznie. Aha, no szans. No, Just in case. jak najbardziej. To wszystko są szmaty do wyrzucenia. Można. Co, spróbujemy co do, jak mówiłem, do buteleczki zapaść od razu. Niestety nie mam zaworku, ani czegoś do spuszczenia na 3 miejsca. To jest najniższy punkt, także delikatnie. Okej, leci. Nie leci. Nie leci, bo podciśnienie się robi. Trzeba odkręcić jeszcze na zaworze, rezerwuarze. Rezerwuar. Dobrze. Radę? Wymienić końcóweczkę. No, moje ręce też są zajęte. To teraz. Nie, to trzeba trzymać jeszcze. Puściło. Zaraz sobie powietrze. I pięknie nam puściło. I schodzi. O, na coś słychać. Dźwięki. Pięknie schodzi. No, już coś pokropiło. Pokropiło. No. Czyli sunął się, mówisz, przed chwilą? Sunął się. No To to, jakoś sam, bo to jednak jest trochę tylko tłuste i śliskie takie, że on się tak sam się poddał. no to zły wężyk. Dobry wężyk. Co? Zadbamy teraz jeszcze o twój dywan. W razie awarii nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiesz. No nie, lepiej nie pomoczyć. No, dlatego. Zadbamy o... Zielonym płynem, różowym, żółtym. To jest Borygo, mówiłeś? Czy Petrygo? Pristol. No. W Tesco można takie kupić, w Polsce już Tesco nie ma. Okej. To na razie te zahaczenia. Kręcamy tego dziada, nie? Tak. Trzeba odkręcić. Żeby bez procesora nie odszedł. Strona po stronie. Potrówkę po z każdej strony. Aha. Mamy już, przewróciliśmy całego kompa, żeby było nam lepiej, żeby dostęp był lepszy. On powiesz na styku? Mhm. No, była, no. Ale już się zdegradował. Ta pasta jakaś taka. Taką pastę wykorzystałeś tutaj? A, już coś pamiętam. No, ale to... mgłę. Słuchaj, no, rok wytrzymała, tak? Mówisz, twarda jest, nie twarda? Słabo wygląda dzisiaj. Tak naprawdę. Jak chcesz, to mam i Gelida i mam GD900, myślnik 1, GD007. Wszystko mam. Wymyślimy, panie. Tutaj w tej szafie za tobą, no. Teraz miły tak. Ręczniczek. Co by ta kropelka, bo tu odkręcić muszę blok, nie? Rozmątanie. Jest właśnie to. Gdzieś kropelka kweda i będzie po robocie. Wygrzał się. No. To od pasty. Wiesz co, no ale to wytarłeś na sucho na razie, nie? No weźmiemy zaraz tego. I paka. A ty masz. Sprayu masz. Psik.
Właśnie. Spray to spray. Teraz plan jest taki, abyśmy otworzyli ten blok wodny na procesorze, zobaczyli. Z tego co widzieliśmy, finy były czyściutkie, tak? No nawet zaraz zobaczymy, otworzymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jakby nie patrzeć, rok czasu temu żeśmy go otwierali, nie? Bo to było jakoś w kwietniu, jużśmy się wtedy pierwszy raz spotkali. Zaczynało się dopiero robić ciepło, a tu już mamy po kolejnej zimie. Skąd to pokód minęło? Mam też nową uszczelkę, mamy cały ten komplet, także I szczotkę też zmieniamy. w ogóle ten braket to był bardzo ciężko dostępny. No, Wiem to, że no właśnie, pamiętam. podchodzi się udałem W końcu gdzie go kupiłeś? To była jakaś używka, czy jak? w Słowacji? W EK. Od oficjalnego producenta. Ślicznie wygląda. Ten koń wcale przez ten prawie rok jakoś tam się nie zabrudził, a ludzie mówią, aby nie używać. Niby. O, tam. No. Czyściutki. To nie ma co robić. Nie, to chyba tylko resztka płynu, wiesz? Możliwe, zaraz. Może chcesz go przedmuchać jeszcze? Nie no, to tylko woda była. Aha. To takie, to są... Nic nie widać, żeby... No. Tutaj też żadnego osadu nie ma. Także te A i O to takie otwarcie z takiego czegoś, to raczej się ciężko jest, nie? A tutaj to jednak No. naprawdę to Ładnie wygląda. nie ma się czego się czepić. No, jeżeli rok minął i tutaj, bo w ogóle nie czyściłeś tego płynu. Nie. Tak jak żeśmy wlali wtedy, jak jest ostatni filmik, tak jest. Tak otwieramy po roku. I zobacz, jest to kolorowy płyn. Znaczy kolorowy. Ma ładny kolor, to nie jest zwykła przeźroczysta ciecz. Ładny kolor, ładnie wygląda, zwłaszcza gdy włączysz podświetlenie, nie? RGB. Tak, na niebiesko. Pięknie. Tak, to na niebiesko. Ale To mówię, zawsze do minimum, żeby to po oczach nie raziło. Bo jednak kompus stoi na biurku cały czas. Także... Dobra, więc składamy do kupy. Okej. Ta blaszka, co robi w zasadzie? Wiesz co, to jest tak, że on jakoś wymusza to, że woda płynie tamtędy. A pod spodem, między nimi, Tak. a żeby górą nie przeskakiwało. No bo to jest specjalnie tak jakoś ten plastik, to jest też jakoś Aha. ruchome. No nie wiem, to się wyjmowało normalnie. Przykleiło się na wodę. Sorry. To ma jakoś tak, że woda jest wlewana, omywane i wychodzi. I dlatego jest właśnie in and out bardzo ważne. I co nas tutaj różniło? Właśnie. W czym był ból? No jest mała różnica, ale nie żeby... No tak, no to przecież wszystko ma... Brakowało nam tej fasoleczki tutaj. I na to. I dlatego nie było styku. W zasadzie dlatego w ogóle nie mogliśmy go wkręcić, nie? Dlatego w tamtym momencie, w poprzednim materiale, pamiętaj, Przymierze. używaliśmy tych Może nie będę przymierzał. cudaków, które nie były od tego, ale one pozwoliły praktycznie rok działać. I ten braket już pięknie pasuje. Spójrzmy. Aha. Idealo. A tamten? Tak, teraz na słuchał sprawdzimy. Jednak nie pasują. No właśnie. I już kompletnie nie było tego jak wkręcić, dlatego byliśmy z Zonka ostatnio. Wyglądają bardzo, bardzo prawie identycznie. Ale brakowało tych 2 mm. Tak niestety się zdarzy czasem. No nie pracujemy w firmach, że mamy to wszystko pod ręką. No nie. Bo osoby za tym nie myślą. Tak, wyszło jak wyszło, ale grunt, że wszystko jest okej jeszcze. Rok później i będzie naprawione, no. Po roku. Ten braket kosztował całe 5 euro. Za to chyba zapłaciłem 2 za tą uszczelkę, a przesyłka 20 euro, czyli za przesyłkę zapłaciłem ponad 100 zł, a za to 20. Ale jak już robiłem zakupy, to przy okazji, tak jak mówiłem, karta do pionu. A właśnie, Riser. Riser. No i
teraz pytanie do widzów, tak? Chociaż sami pewnie zadecydujemy, gdzie wolimy kartę graficzną, gdzie Mariusz woli kartę graficzną. Bo ona może siedzieć tak, mi się ona tutaj bardzo podoba, tak czy siak. No albo po prostu postawić ją w pionie. Zapewne nie tu, nie na końcu, tylko dlatego mamy ten brakecik, taki jeszcze dodatkowy brakecik, gdzieś był. Brakecik. O, tu jest. Jest brakecik. Dzięki temu będziemy mogli wstawić ją głębiej i rurki nie będą szły prosto w szybkę. I Chociaż- karta też nie będzie obciążona, nie będzie wisiała, tylko będzie sobie oparta na tym. Dokładnie. Mówiłeś też, że masz jeszcze więcej takich Dzwonczek. dzwonczek. Wszystko jest, tu wszystko mamy. No to już jak tam wolisz. taki- Można ją postawić do pionu w zasadzie, tak? Bo do pionu to zawsze wygląda karta Mamy zarąbiście. końcóweczki, mamy jakieś A do pionu dlaczego nie używamy normalnie w kartach graficznych chłodzonych normalnie powietrzem? Ponieważ jeżeli wentylatory są zbyt blisko szyby, nie mają jak złapać powietrza i Świeżego. temperatury zazwyczaj są sporo wyższe. A jeżeli temperatury są sporo wyższe, to co? To mamy niższy boost. A jeżeli mamy niższy boost, to co? Crosslinki, te inne i dropy plat FPS-ów, masakra. Nie, Mariusz, jeżeli mamy niższe FPS-y, to przegrywamy i to nie nasza wina. Aha, To wtedy... tak, to wszystko przez te FPS-y. No, dokładnie tak. Aha. Mówisz, żeby uszczelki nie zmieniać raczej? Wiesz co, tutaj jest rand, no, jak mnie tam w szkole uczyli, inaczej w szkole, no ten, jest rand, jest poniżej uszczelki, także mimo to ona zostaje dociśnięta, także jest miejsce, że ona nie jest jeszcze, Zła. on ma rok. No jak chcesz. W sumie mam, no zaraz, dobra, zaraz zobaczymy. Wiesz, zbliżamy. w motoryzacji prawda jest taka, że jeżeli już coś otworzyliśmy i mamy nową uszczelkę, no to dajemy nową uszczelkę, bo to już było otwarte, nie? I to wiesz, jak w aucie ci cieknie, to tam pół biedy. Ta Znaczy uszczelka, też nie jest, super, ta uszczelka ale- jest gorsza niż tamta. Ta nowa? Ale Tak. to jest oryginalna, nie? Tak, nówka oryginalna, do tego bloku. Popatrz. Ona jest niżej od tego rantu. Widzisz? No tak, jak złapiemy ostrość. Jak chcesz, można wykorzystać starą, no. I tak musi być lekko zwilżona. A nie, jest dobra, jest wyżej, dobra, ja źle założyłem ją. No. Ona jest jakby trochę... Nie no, dopasowana, dobra, jest dobra. No też, popatrz jaka jest teraz. No to zostajemy przy nowej w takim razie, nie? Tak, z tym, że no. Starą sobie można zostawić tak na wszelki wypadek. No tak, ale to w wszelkiego wypadku to raczej nie, tak nie będzie. Aha. Bo to się to... Dobra, to co? Zamykamy działa. Mhm. I teraz... Tutaj praca sapera. Nie pamiętam jakie to składa. Aha. Przydałby się braket, nie? No. Brakiecik ląduje. No, chyba na wodę się przykleiła, tak, dobrze. I teraz tak. Są dwie opcje. Albo go dam tak. A ma być tak. To nie są dwie opcje, tylko ja po prostu źle złożyłem. Tak ma być. Czyli zabezpieczamy, przed zmianą procesora zabezpieczamy tuby A, no właśnie, żeby nam nie wyleciało. No i teraz nam nic nie wyleci. Dokładnie. No Dopóki i to nie pięknie. roztworzy, to się nie wyleci. A to... Dobra. Procesor nam się odkrył. No, pierwszy chyba go... Ja go troszkę psiknąłem tą IPą, ale jeszcze można trochę albo przetrzeć tym papierkiem. Troszkę go wyczyścić. Dziękujemy za współpracę. 5600X. Były ze mną ze 3 lata? 2 lata, 2 lata chyba. Wcześniej miałem 3700. 3700, tak. Potem A co zrobiłeś z 3700? czytałem. Aha, ale nie padł. Mój 3600X padł. Nie. Nieszczęście. 3700X, no. 3700X. Aha. Nie, wszystko śmiga. Aha. Mój sąsiad ma. Zresztą to jak tego wyjmę, to będzie ta tacka. Żebym mógł tu go schować. No to na zachowanie go. Nie będzie rozpieczętywania i otwierania, ale już to było. A nówkę sztukę kupiłeś, mówisz w Polsce? Nie, tu. A tutaj. U nas w Irlandii. U nas jak zawsze deszczowej Irlandii. No, tego gdzieś odłożę na chwilę. Jasne.
No możesz położyć go na stół. Oczywiście delikatnie. Gdzie? Ty nóżkami do dołu? Wiesz co? Ja się o niego boję, ja go troszkę przesunę gdzieś indziej. O, tam będzie bezpieczniej. A teraz mały trójkącik, Aha. I tam Mały mały trójkącik. trójkącik. czyli ty idziesz tutaj sobie w ten sposób. Pięknie siadł. Nówka sztuka nieśmigana. To Ci oddam w takim razie ten procesor. Teraz można go zachować. Ale zauważyłeś, że jest ten taki znaczek? Jaki znaczek? Tu też jest, nie zwróciłem tego uwagi, że tu jest. Procesor zmieniony, ale zmieniamy też brakecik z tyłu. Już powolutku szukamy odpowiedniej wysokości nóżek. Tam jest wsadzony. Następny kroczek. Jesteśmy na etapie tego, że nie mieliśmy tak naprawdę oryginalnych nóżek. Tutaj Mariusz wymyślił coś, nie wiem, to chyba jest od AM3 albo czegoś jeszcze starszego, żeby zrobić coś takiego. Poskręcał takie cuda, więc będziemy mieli docisk na sprężynkę. To w ogóle jest naprawdę coś dziwnego, ale będzie ładnie wyglądało. Sprężynka będzie dociskała nam braket od chłodzenia, czy tam od bloku. Tutaj mamy jeszcze podkładeczkę czarną, plastikową, która nam pomoże to... Teraz w internetach zobaczę, jak to wygląda w Ładnie. oryginale. No, jak w oryginale. Tutaj będziemy mieli wtedy fajny docisk, bo procesor na ten moment jest tam jakieś 3 mm przestrzeni pomiędzy procesorem a tym całym naszym odprowadznikiem, całym blokiem. Natomiast w tym momencie jest dużo za nisko, 3 mm za nisko. A tak więc sprężynka to sprawę załatwi, dokręcimy delikatnie i mamy nadzieję, że będzie tak, jak być powinno. Prawda? A sprawdzasz, jak to powinno być. Lepszy docisk, mocniejszy docisk, to lepiej, nie? Byleby nie wypchać na drugą stronę. No dokładnie. Oby to nie poszło na drugą stronę, ale nie pójdzie, no bo wiemy dokładnie, co robimy, nie? No. Znają się. No. Co robimy? Jak się odkręca w takim razie pastę termoprzewodzącą? Przy pomocy kombinerek. Zobaczmy, czy to z Dobra. tą pastą jeszcze jest. Czy to... Jak coś to wyciśnij, ten kawałek, jeżeli jest właśnie tak. wyschnięty, to masz szmatkę jakąś, to można to wybrać. Tego starego dziada, suchara jakiegoś. No, bo to wyschnięta zawsze na tym końcu, mimo że zawleczka niby jest, to nie ma co. I co? Robimy co? No jak lubisz? Ja zawsze rozciągam sam też. za pomocą łopatki. No. Ja też. Mi tak pasuje najbardziej, tylko sobie wyciśnij kawałek, później to rozmażemy. Okay. Rozciąganko. W ten sposób. Każdy ma inny styl, widzę. Nie, bo tutaj ram mi przeszkadzał i nie mogłem tego przesunąć Aha, w tą z tej stronę. strony. A, pamiętam już, co było z tą pastą, co mi się w niej podobało. Ona się To, ciągnęła. że ona jest, no się ciągnie jak, nie powiem co, ale też jest strasznie sucha. Strasznie sucha. No słabo to wychodzi. Jakby mało to było. No teraz to już przesadziłeś. Zostanie reszta na tym. No na... No ta, wyciśnie się najwyżej, no. Prawda jest taka, że zawsze lepiej dać za dużo niż za mało. Takie ciąganie. ram. Jak dla mnie trochę patologia, ale na dobrą sprawę to tak naprawdę nawet jeżeli spierdzielisz kładzenie pasty, to co będzie? Teraz umyję to od nowa. Pół stopnia gorzej. No i podjęliśmy taką decyzję, że ta pasta jest, pokaż ją jeszcze, ta pasta jest tak sucha jak wiór, po prostu ona się już sama kruszy w ogóle po nałożeniu. To nie jest nic, co można pięknie rozciągnąć. Nie wiem, ona jest stara taka, czy to po prostu ten typ tak ma? Nie no, ja ją kupowałem rok temu, jak żeśmy składali tego kompa. Naprawdę? To była Tak. nowa? No, rok temu. Ja myślałem, że ona miała, wiesz, tam 10 lat wcześniej, nie? Nie. Tak, wiesz, widzę, oszczędny jesteś, masz tyle sprzętu, Nie no, ja zbierasz. kupowałem wtedy te termopady i kupiłem tą pastę. Czaję. Nie, no to znaczy, może i by nie była zła, ale nawet tak jak porozciągaliśmy w tym momencie, no już jest czysto, nie ma co. Tak więc wybierzemy coś z mojej półki, cokolwiek tutaj wolisz. Mamy pasty. Może Czym chata nie. bogata? Zobacz, mam beznadziejne silikonowe Master Gel Pro. Co polecasz, panie?
Wiesz co, któryś z tych Cooler Masterów był bardzo dobry na cieplejszych Ryzenach. GD900-1 też nie było złe. 007 jest bardzo fajny do rozciągania. Wiesz co? No albo po prostu to co wszyscy lubią, czyli Gelida, no. A jaki Jak tam wolisz. Więc decyzja w sumie pada na Gelida, bo ona zawsze działa. Zawsze działa najlepiej, proszę Cię. Tam nawet masz normalną łopatkę do tego. Tutaj też mi jedna spadła. Też jest normalna łopatka. No. Aha, Taka łopatka, no. Nie dość, że się ją dobrze kładzie. nie, Co? nie. Co nie? Teraz twoja kolej. Co? Ja? Pokaż, no to co chcesz, potrafisz. dobra. Okay. Dobra, kierownik pracuje. Kierownik ma pracować. Teraz mi się będą ręce trzęsły. Faktycznie RAM przeszkadza. No gdzieś tam tutaj, o, zapało pięknie teraz. Zbliżenie. Ty, patrz tam. Nie, ten RAM tam też przeszkadza, jednak No. Ale też ta łopatka jest dosyć elastyczna. elastyczna i tam sobie no to się jeszcze wyrówna zaraz. Można dodać jeszcze troszkę. Takie duże pudełeczko. Ja tę pastę mam, to całe pudełeczko chyba od 5 lat, może 8, jakoś od początku kanału. I no co jak co, ale to jest pasta właśnie, która, jeżeli nie chcesz kombinować nic przez kolejny, nie mówię nawet rok, bo więcej, to moim zdaniem to zawsze jest taka pasta, taki must have, któremu można zawsze zaufać. Dobra, ja sobie podejdę trochę inaczej do tego tutaj koło ramu. Co, też się zmachnią zamienić? Nie, wiesz co, może jakoś w ten sposób. Znaczy i tak te wszystkie punkty cieplne są bliżej środka. No, ten procek jest wyjątkowo ciepły. Znaczy wyjątkowo ciepły. Tak naprawdę tutaj masz zegary niższe po to, żeby ten zwiększoną ilość pamięci cache jakoś tam Bo to nie jest to mega przegrzewać. pamięci, tak? Tutaj. Wiesz co, trochę się robi partactwo już, bo faktycznie nie ma jak do tego podejść. Może wyjmiemy ten RAM, będzie łatwiej. Wtedy będziesz mógł sobie pociągnąć w lewo dokładniej. Wiesz, No no tutaj widzę, że tak słabo poszło. Dobra, teraz przygładzimy. No, komu się chce w to bawić tak naprawdę. Patrz. A, widzisz? Wysoka pamięć. Nie no. Zasmarowane jak... Poczekaj, Nivea. bo teraz mamy to pod innym kątem. To było tak. Tak. Dobrze pamiętam? Tak, Dobrze robić tak. pamiętam? Okej, opuścimy go w miarę możliwości, tak dobrze jak się da. Okej, ładnie usiadł. Mhm. Gdzie były te wkręciki? Prężynka nie spadnie. Teraz mi się wydaje, że z tą podkładką, może te podkładki nie są potrzebne, bo już dociska jest za mocno, wiesz? Dobrze. Na razie zdejmę podkładkę. Ja też mam też mieszać prężynki. Ale żeśmy sprawdzali, to jest oryginalne jednak. Zobacz. No i teraz jest. Delikatnie złapało mi Te gwincik. przykręty są oryginalne, używane w tych. Ja tam wiem, zasłaniam pod kamerę. No jakoś to sobie z drugiej strony sobie. Lewa ręka mniej zwinna. Dobra, powiedziałbym, że jest ok. Jak chcesz, to możemy teraz spróbować w sumie z podkładkami tymi czarnymi, tylko że wtedy widziałem, że już muszę dociskać dosyć Nie mocno, dawaj, wiesz? spoko luz. Dobra, jak nie, to nie. To i tak o blachę się opiera, więc tam problemu nie zrobić nie powinno. Okay. Też o to chodzi, że te Gwincik. sprężyny jednak bardziej zniwelują ten różnicę docisku. Tak. No i Troszkę tu, troszkę tu. no, to już mi się kończy. Tu 2 ruchy. Raz, no i koniec. Raz i koniec. Czyli było dosyć równo. On tak trochę buja się na boki na tych sprężynkach, zauważ. Ale dociągnięty, nie? No cóż, sprawdzimy. W teście to wyjdzie. To gwint się skończy już? No, chciałbyś więcej? Nie wiem, zaraz zobaczymy.
Nie, no ładnie jest. On się troszkę buja na tych, ale Bo nie się- przesuniesz go. Tak, bo się buja tylko. Nie przesuniesz. Tylko tyle, nie? Już się zamieniliśmy miejscami. Tą rureczkę przykręcamy z miejsca. Mhm. A widzisz, wcześniej była jakoś, tam był jakoś inaczej, nie? Ty patrz, ja jeszcze nawet naklejki nie zerwałem. No co, ładna naklejka, zostaw naklejkę. Ale nie, to jest zabezpieczająca. No tak, chcesz to możesz zdjąć w zasadzie, bo to jest tylko do loga, no. Chociaż powiem Ci, z tym ładnym napisem, a też źle nie wyglądało. Pięknie. No, Nie, to jest jeszcze jedna folia. to tamtej już nie zdejmuj. Chociaż teraz jak ją pogłaskałeś, to wygląda jeszcze gorzej. Teraz. Widzisz? Ale niebieskie było ładniejsze. Pasowało mi do koloru koszulki, tak? Dokładnie, no. Okej, czyli teraz to. No i co z kartą w ogóle? Jaki plan w końcu? No właśnie, zaraz będziemy myśleć. Wiesz co, no... No bo ten odpływ z procesora idzie dalej już do chłodnicy. Jest cacy. Chcesz, to mogę podtrzymać jedną ręką. Wiesz co, na razie założę. No ale co, jak uzupełnimy płyn, no to znowu będzie roboty. Nie uzupełniamy płynu. Pierw, zanim uzupełnimy płyn, to już odkręcimy kartę, zobaczymy jak to postawić. Aha, i jak to wygląda? Jak to wygląda, jaka to będzie mecyja z tymi rurkami. Dobra, to ja odkładam kamerę i będziemy stawiać. No. Bo to waży, ile mówiłeś? 27 kg? Budowa? Tak, obudowa 27,5 kg. No i litr płynu. Zmęczyliśmy się, na zmianę żeśmy ją nieśli tutaj. No tak, bo to, no tak, bo i szkło i wszystko. Wcale nie? tak daleko nie ma. Chwilowo złapaliśmy kartę graficzną, tak na chwilę. Tam nie ma się co bać, tam Lego podtrzymuje, więc nie wyrwie nam slotu. I stwierdzamy, że w zasadzie podobałoby nam się to, jak to wygląda tutaj. Natomiast potrzebujemy tutaj 90, jak widać. 90 już jest. Daleko będzie I tam, to co będzie widać po zrobieniu zoomu, no oczywiście ta rurka już chyba pójdzie do śmietnika, co? Bo ona po takim zagięciu, Tak, mam nową, przyniosłem, tak. jasne. Pewnie krótszą trzeba Tam będzie jedna dać. 45 by się co najmniej przydała od karty i mówisz, że nie masz żadnej więcej 45, więc musimy wziąć kąt 45 stopni od procesora. Tu pójdzie prosty, Nie ma. ale mamy na to miejsce, więc to nie będzie jakiś specjalny problemem. Natomiast od karty graficznej pójdzie 45 i tutaj będzie wpadała Tam 3,90 jeszcze. do procesora 390. No 90 nam tu nie za bardzo się nada. Tak więc tą 45 będziemy musieli Gdzieś zakosić. Gdzieś coś zaraz sobie wymyślimy. Zanim rozłączę. Aha. O. Warto się zabezpieczyć, aby nie pociekło. No właśnie, tak. Bo płyn chłodniczy, jakikolwiek by Każdy nie był. mężczyzna powinien o tym wiedzieć. Okay. Dobrze. Może ten wężyk będzie wystarczająco. No, tak taka powiem. długość chyba jest. Długość. Jest Kluczyczek. okay. W sumie można by było wtedy dać te 90 stopni właśnie tak, żeby schodziło bardziej do dołu. To możemy go trochę lepiej naprężyć albo dobrać tą długość. Ja Ci tu będę zaglądał. Bardziej z tej strony. Aha. No. Tylko szczerze, No. średnio mi się to podoba teraz. Tak, trochę nie podoba mi się, ale co byś powiedział na takie rozwiązanie? Żeby tą wkręcić z tyłu, tyłem wężyk. Nie wiem, wiesz co, żeby ta 90, ale wychodziła prosto tak i tak delikatnie opadała i tu też 90 dać do góry i tutaj dać tak, żeby to wychodziło w ten sposób, żebyśmy mieli taki kącik. Ja myślę, żeby to przekręcić na tył i wtedy Okej. może będzie tyłem szedł. No, jeżeli można, to jasne, a chyba można. Można. Wszystko można. No to okej, robimy. Czyli tak, wyjęliśmy trochę kartę, musieliśmy to zrobić we dwie osoby, ponieważ tam z niej może coś tam wyciec. Tak więc co 4 ręce. Właśnie ta kropelka, tam gdzieś tam coś, to jest najgorsze, to takie kropeleczki. Dokładnie. To wszystko Tak więc podejrzewam. wejście będzie tyłem za kartą i wyjście będzie za kartą, żebyśmy ładnie odsłonili.
to, co chcemy odsłonić. Chyba będziemy musieli też tamten jednak wężyk wymienić, bo on może być za krótki, żeby on tam tyłem, bo jednak jest zasilanie od spodu, nie? Więc Aha. przychodzi ten cały PCI Express. Zobaczymy. To znaczy chyba, że sam wężyk będzie od razu w tę stronę. Ten Z też trzeba jednej, z zmienić drugiej. było? Czy na procku byśmy zmieniali? Stąd możemy wziąć, to możemy dać prosty do góry i on sobie tam będzie ładnie zaginał się. Jak uważasz? To wtedy Ale to możemy wziąć na 45, nie? No właśnie, no. Najważniejsze to zaślepkę, żeby żadnym otworkiem nam się nic nie wylało. A im więcej otworków otwartych, tym trudniej je ryzyko. kontrolować. Aha. Tutaj nic, wszystko jest Zakręcać, super. zakręcać. O, palce na otwartym sercu. Mhm. Dobra, to tak, teraz to obrócimy, żeby to było za kartą. O, popatrz, właśnie tam z tego jest. No. Płynu. Chcesz go zlać? Eee, Ciężko będzie teraz, nie? no, dobra, pomyślimy coś. Dobra, spokojnie. Bo to trzeba by było podnieść kartę, je wpiąć i zakręcić. Dobra, to ja odkładam na chwilę kamerę. No i sporo się dzieje. Tutaj było chyba z 15-20 minut, może nie walki, ale kombinowaliśmy trochę niżej, trochę wyżej. Wstępnie karta miała iść jedno gniazdo, jednego z śledzika niżej, ale stwierdziliśmy, że skoro i tak odebraliśmy wejście i wyjście, czy tam samo wejście było z tej strony, odebraliśmy z tej strony, to nam nie przeszkadza, żeby było bliżej szkła, więc daliśmy rezerwuar skierowany bardziej w tę stronę. Idzie tyłem, więc nie będzie nam przeszkadzało jak wcześniej. Nie będzie nam zasłaniał karty, tylko po prostu ładnie tą stroną. Tutaj trochę kombinowaliśmy, próbowaliśmy dać kąt prosty bodajże, ale za krótki był wężyk. Chociaż można by było dociąć, ale jednak po różnych kombinacjach chyba tak było najlepiej. I teraz jeszcze jest kąt prosty tutaj. Przepraszam, tam jest kąt 90 stopni w ten sposób i będzie takie ładne zagięcie do procesora. Tak? Coś pominąłem? Zrobi się. No, Dobra, panie, tylko noża potrzeba. już Ci dam. A nóż tutaj leży. No, widzisz. O Widzisz. kurde. A to w ogóle miałem się chwalić, jak sobie ładnie zrobiłem za monitorami. Nikt tego nigdy nie zobaczy, bo zazwyczaj kamerę stawiam tam, a tutaj są takie cuda. Że tak powiem, od dzisiaj, od kuchni. No tak, widać co jak wygląda z tej strony. Inny kąt niż zawsze. No, kwiatek jest bardzo dziwnie ustawiony, ale To nie będzie proste. jak chcesz, to mogę Ci dać lepszy nóż. Zdecydowanie. To jest taki z tego, z CSGO, no. No tylko ładnie ma wygląda. Ale tnie. Nie. Zobacz. A chcesz nożyczki? Mogą być nożyczki, żeby to równo dociąć, nie? Tutaj jest. Są rzeczy. Tylko ładnie wygląda. Syneczka. O. Są nożyczki. No teraz to złożymy. A ty nie wiesz, jak go zamknąć. Zaraz wymyślę. Aha, ciekawe, czy Ci się uda. To taki z AliExpress nóż za 2 euro albo 2,50. No dlatego tnie jak za 2 euro. No, 2,50 euro, no. A to. Żeby nie było, że złotych. No, rozkmiń, panie. No coś. Coś w tą stronę. Pięknie. O, Widzisz, technologia inteligencja 180. taka sama. IQ. ISO. ISO. No, nie znasz ISO. Nie znam, ISO. A w sensie, że standard ISO? Nie. To nie wiem. To o takich rzeczach to już nie wiem. Standard ISO tak, to jest tak, ale Polacy wprowadzili standard ISO. Kto? Polacy. O nie. Tego to nie wiedziałem. ISO? Ze mną się nie napijesz? Aha, ISO. Taki standard. Aha. Standard ISO. No, trochę brudna robota. Już mamy na palcach płyn chłodniczy. Właśnie trzeba rączki umyć, nie oblizywać palców jeszcze. No właśnie. Tak Jak to, mówisz? właśnie tak to. Jak to Ci się podoba No tam? właśnie. No nie wiem, my tutaj jakoś teoretycznie mogę go trochę tutaj podkącić. Dobra, spróbujemy. No, Wężyków jest, tak, że ja sobie nawet stanę w ten sposób.
całe szczęście to nie są te twarde wężyki. Aha. Także przede wszystkim tylko chodzi o to, żeby to było równe, a tak to reszta to dociśniemy. Więc moment najważniejszy wciśnięcia. Czy to będzie nam... Czekaj jeszcze... No tak, zakrętka. Przyda się. Nie, to nie będzie ładnie. To nie będzie ładnie, bo się zagina. Aj. Czyli co za... Czemu się tak brzydko zagina w środku? Za długa? Może za długa. Spróbujemy krótszą. Pół centymetra łutnę. Ewentualnie 45 teraz trzeba znowu będzie wkręcić. Bo żeśmy odsunęli Aha. kartę, nie? Tak. Ucinamy odrobinę o pół centymetra. I może się nie będzie zaginało w tym miejscu, w którym chce się zagiąć. Dobra, próbujemy. Technicznie przykładamy, to fajnie, ale nie chcę współpracować. No, to jest mała przestrzeń na to. No i co? No lepiej. No widzisz. Co dwie głowy to nie jedna. Zakręcanie, zakręcanie. Jak? No, ten kąt jest ładniejszy. Ale Nie, źle. chyba zrobi robotę. Tak to będzie wyglądało. Okej. Dobra, sprawdzamy, czy się wszystko podokręcane. Mhm. Zalewamy płyn. I co? I będziemy odpalać na krótko pompę, żeby ją odpowietrzyć. Czyli wrócimy do Was za sekundę. O, tutaj Okej. troszkę luźny jakiś taki. Co tam luźne masz? A to? A widzisz? No dziwne, bośmy tylko nie odkręcali. Nie, nie dotykaliśmy. Tak więc czemu się poluźniło? To postawimy budę i będziemy patrzeć. Kąt właśnie postawiony. Teraz będziemy dolewali płynu. A zobaczcie, jak wygląda tutaj. Od pleców. No właśnie, od zachrystii. Wiecie co, widzieliście te nowe wentylatory, które są łączone na magnesy i masz RGB i zasilanie. To było Corsera? Po łączeniu, tak, Corsera. Czyli masz tylko jeden kabel wychodzący, zasilający, jeden kabel tylko od RGB, który wychodzi Ci bokiem. A tutaj z każdego wentylatora wychodzą po dwa kable. Łączyć No. to tam, to jest masakra. Tak wygląda komputer streamera. Ile tam w ogóle No masz więc tu? tak jak mówiłem, jest 8 wentylatorów, 4 z przodu, 4 z tyłu. No bo to jest na kanapeczkę. Tak, te nie są żadne siedzące. Z przodu mamy 2, 4, 6 120, 3 140 A to są 140 faktycznie, no. i tu są 3 140 wyciągające. Tak. No, te wyciągają trochę i te wyciągają. Wiesz, że nie skłamię, jeżeli powiem, że twój i mój samochód razem ma mniejszą siłę wentylatorów na chłodnicy niż ten komputer, nie? Ale one chodzą 20%, 30%. No tak. Ale dzięki- widziałeś, odpaliliśmy grę i Jest cichutko, no. żadnej nie było różnicy, czy to ono pracuje jakby w Office, na YouTubekach, czy tak. pracuje jak powiedzmy pod pełnym obciążeniem. W czasie gamingu, no. Teraz grafika będzie miała trochę ciężej z tym procesorem, ale zobaczymy zaraz, czy się włączy, bo po pierwsze, procesor jest nówka sztuka, więc powinien w teorii działać, natomiast Razer jest nówka sztuka, ale poprzedni nie działał też nówka sztuka, tak? O, ten jest, no niby standardy są jakieś takie. Więc jeżeli nie będziemy mieli obrazu, no to będziemy się jeszcze będziemy się bawić. zastanawiali, co jest nie tak. Dobra, Tam nam delikatnie śledziku brakowało. no nie wiem. O, patrz jak pięknie. Widzicie, nie musicie kupować butelek za miliony, jak można zrobić sobie samemu. Aha. Idzie. A jest to jednak zdecydowanie bezpieczniejsze wlewanie płynu niż przez lejek. Bo tam się zapowietrza, bąbelkuje. Także to... Tutaj co najwyżej butelka strzela. No. Cały rezerwuar wypełnimy, odpalimy. Także krótki wężyk. Aha.
I co? Teraz odpalić na krótko. Podłączamy teraz pompę, co prawda 6V. Rączkę. Zobaczymy, czy pompa ruszy. I nie ruszy. I nie działa. 6V chyba za mało. Jak chcesz, to mam multimetr. Możemy sprawdzić, czy tam napięcie jest. Tam to się wytnie. Tak, tam to się wytnie albo się zostawi. Próbujemy kolejne inne. 12, to jest 12V, nie? Próbujemy. Tak, tak, bombluje. Ładnie szło. No, powolutku zapnij. Nie jest jakoś super szybko, bo wtedy jak podłączałeś, to w ciągu sekundy wciągnęło wszystko, nie? Okej. Czy jakieś wycieki widzimy? Na razie spauzuję, doleję trochę, Aha. żeby powietrza nie zaciągnęło. I też Uzupełnić płynu. No to już pięknie zaczyna cieszyć oczka. no też jest dzisiaj zupełnie inna pora dnia i człowiek nie jest tak zmęczony jak ostatnio razem żeśmy byli, Tak, bo to było już do walczyli. późna robiliśmy. też był stres pierwszym jakimś takim spotkaniem, poznaniem, także też było inaczej niż teraz. Aha. Kilka razy nam się udało jeszcze w międzyczasie gdzieś tam spotkać, pogadać, Okej. współpracować, coś. Okej. Idzie. No ten zasilacz jest taki dużo przyjemniejszy do odpowietrzenia, wiesz? Niech to alive. Ale Chyba nie przelewa, nie? No, Ty, ale co nie to- przez wszystkie filmy przechodzi, widzę. Co myślisz? Trzeba będzie pewnie nim poruszać całym, co? No, ale popatrz, jak on bardzo małą ilość tego płynu tu zlewa, Tak. czy to się jakoś jeszcze inaczej miesza? Że może nie być tak docisk, że on się przelewa. Ciekawe jak to z drugiej strony wygląda. Tam nie ma jak włożyć oka, co? Przez usterkę albo przez telefon. No, zdecydowanie będzie karta inaczej się prezentować. No tak, teraz tylko wyrównać. No najlepiej by było, Mariusz, żebyśmy go przewrócili, no. Najpierw pozakręcam wszystko. Tak. Doleję, bo to i tak to musi wejść tam, bo to tam było. Także to Jak Ci wszystko. wejdzie? Ile Ci wejdzie? No w tym momencie w karcie jest sporo przestrzeni. No na pewno jeszcze Na procesorze. najgorszym, zajrzeć z zoomu. najgorszym elementem to jest chłodnica. Do odpowietrzenia. Dobra, wezmę ten Jasne. zaślepałkę. Więcej nie wychodzi. Ale strasznie wolne ciśnienie, to tak chyba... No tak, no bo to jest ten A mój to- zasilacz, tak? To jest 1 amperowy był? 1 amperowy. 12 watów. Patrz, już ile powietrza tutaj się Buju. zbiera. Byleby stolik teraz wytrzymał. O, coś tam zaciąga. Bąbelki widziałem poszły. Dobra, ja odłożę kamerę, pobujamy nim. Stwierdziliśmy, że zasilanie, które tam mieliśmy, 1 amperowe, 12V, no nie jest zbyt mocne i udało nam się tylko tyle odpowietrzyć z takiego bujania. Voltage 12 V. Input, dobra, ten. Jaki input ma? 15 feet. Maksimum podnoszenia. Aha, 15 stóp ciśnienia, no. Ok, czyli podłączony na razie jest wszystko. Włączę monitor. Ok. W razie co? Z Aha, no. palcem na tym. Albo jest też jest na 0 wciąż, nie? O, mrygły światełka, mrygły LEDy, mrygły Okej. DD. Ciśnienie się robi trochę mocniejsze. A tam tą szmatę zacznie Ci wkręcać zaraz. Nie no, jeszcze No, kawałek. jest git. Działa. Zaraz trochę zwiększają ten ciśnienie jej. Mhm. Chyba, że to może przepływ się zaraz zmniejszył. Ono, Aj, Au! aj, złapało, nie? dobra. O, ładnie wygląda kolorowo. Natomiast monitor się nie włącza. On się tak długo włącza? Zmiana procesora.
A, no faktycznie. To O, bios musi się ogarnąć. jest alive, it's alive. Reset. Nie, damy reset. No jak chcesz. Kurna, jak to dmucha. Mi tu normalnie włosy na rękach z tej strony aż dmuchają. A jestem No bo to teraz wchodzą metr dosyć od tyłu. Tutaj czuć. Normalnie dmucha. Bo te wentylatory są przegięte. Ten konkretny, bo to jest 14, nie? Mhm. No, stawia się. No mi się wydaje, Już było logo. że z tym odpowietrzeniem będziemy musieli właśnie chyba tą kartę położyć, tak, i w spak. No, jest Orus. No to już drugi raz. No, bo to pamięci no, się trenują. Wstał. Monitor się pali. To jest już dobry znak. Aha. To chcesz dolać znowu? O. Aj! Te wentylatory to zawsze tak straszą, nie? Troszkę Dobrze, że się kręcą tak, nie tak mocno i szybko, jakby mogłyby. Okej, tam się odpala profil. Dobrze, że Więc procesor działa, to jest dosyć ważne. A to kurna przyspieszyło. Okej. A czemu przyspieszyło? Coś mi się wydaje, że może być temperatura. Chociaż nie, widzę temperaturę. To pomarańczowe to jest temperatura, nie? U Ciebie procesora? 63. To jest grafika procek. druga. To jest procek, a 32 to jest grafika. Procek ma 70? Nie. Tak, 70, no. Weź najedź myszką, bo to jest za wysoka temperatura, chociaż 55. 54. Maleje. No wiesz, tak. to też na początku się wszystko wczytywało, tak? jeszcze jest nieodpowietrzony. Jakiś powietrze tam jest? Patrz, on jest w połowie pusty na górze. No to może i dlatego. Dobra, mi się wydaje, że chyba może by go wyłączyć i pomerdać. Dlatego może być też temperatura wyższa, skoro płyn nie zapełnia całej przestrzeni bloku. Jak to się To robi? nie Widzę przez odbiera, no kamerę? to nie odbiera. Czekaj, już moment. Zrobimy manualną ostrość. No tak, to widać teraz. No, wyłączmy go, bo nie ma co grzać połowy procesora. I co się dzieje, Mariusz? Pompka ma regulację głośności. Chodziła na trójce, teraz dajemy na piąteczkę i I troszkę przegapiłem parę bąbelków, ale zaczęło je pięknie wypluwać i tamtędy też lecą. Lecą bąbelki. Nie jakoś dużo, ale coś zaczyna z karty widać się odpowietrza. A teraz widzę dobrze, że faktycznie połowa procesora jest w ogóle pusta, nie? Niestety, już momencik, ostrość. znaczy wszystko jest zakręcone, więc możemy go normalnie położyć na plecki Tak, ja bym i był niech za się tym. odpowietrzy wszystko ładnie. Ale same z siebie teraz bąbelki ładnie lecą. Czekaj, ja go przechylę, a ty sobie tam No możesz. może nie na plecki, ale tak na co najmniej 45 stopni. Aha. O, po rezerwuarze też widać, że coś tam się dzieje. Aha, no, żeby karta się nie wygięła. Słyszałem jakieś dźwięki bąblowania. O, mikrofony pewnie tego nie złapały, ale to może i z chłodnicy też wypada, bo to, co tu widzimy przez plexi, to widzimy. No już tak coraz więcej. Zawsze największy problem to odpowietrzyć, co? O, trzymaj, wylatują. Jakieś zawrotne super ilości. Pięknie. Dobra, nieważne. No tylko papier. Wiesz co? Jak tak miałeś odchylone, to ta część się fajnie uzupełniała. No Jakby wypchnąć tę odchylę bombę. w drugą stronę, zobaczymy. No. Czekaj. Tam. No, pięknie wyleciało coś. Jeszcze trochę dasz radę trochę? Żeby się tego pozbyć, nie? No staram się jakoś, ale już procek jest pełny. Bardziej. No, widzisz, tam tylko teraz na górze zostało. No. Kurna, ile to jest kombinacji, co? No, także
konwencjonalne chłodzenia to jest tylko tyle, że zakładasz, podłączasz, działa. Aha. Na procesorze u góry jeszcze został kawałek bąbelka. Jeszcze raz. Teraz co do tyłu. Prawie płasko. Jeszcze, no. O, i wtedy nam... Wtedy nam się zbiorą te bąble gdzie indziej, co? Wiesz, no to parę dni będzie się odpowietrzało. Tak. No może nie parę dni, ale z parę godzin na pewno. Można zostawić wtedy na pełnej. No i co robisz na włączonym komputerze, jak tak można? Grzebie. Jakbyś nie zapełnił tej śrubce, to... Co? Nie, to zaślepka się zgubiła, a później się znalazła. No. Dlatego teraz sobie tam próbujemy włożyć i wkręcić. Najlepiej by było wyjąć kartę, ale to się tego trochę nie chce zrobić. Bo po co? Co dużo roboty. Nie? Dobra. No. Kalibrują się wentylatorki. Okay. Już większość odpowietrzyliśmy, tak? Udało nam się, po czasie zjedliśmy, a w tym czasie właśnie został jeden malutki bąbelek tu. Tam jeszcze jest taka przestrzeń, ale już w większości jest to pokryte. Część zeszła, pewnie jeszcze coś w chłodnicy zostało. Po paru dniach, tak jak Mariusz mówi, że powinno zejść. Ta reszta powinna zejść. Kilka włączeń. No. Procesor działa, jesteśmy w stanie go obciążyć w pełni, ale tak jak tutaj się porozumiewamy, to Ryzen 5000 oczywiście chętnie dobija do 90 stopni. Ja nie jestem sam przekonany, czy tam docisk jest odpowiedni w tej części. Nie no, widzisz. No są do końca wkręcone, ale gdybyśmy właśnie dali te podpórki, to mogłoby docisnąć trochę mocniej, ale Ale on się nie rusza. nie rusza się. Weszliśmy do BIOSu, włączyliśmy profil XMP, ponieważ po wymianie procesora się ten zresetował. No i włączyliśmy cały PBO z Auto na Advanced i włączyliśmy Curve Optimizer na delikatny undervolting na 10. No. Zobaczymy, jak to będzie się w tym momencie sprawowało, jakie zegary będą utrzymywane przy loadzie i jakie będą temperaturki. Na początku nas niepokoiło na auto sam fakt, jakie temperatury były. Wtedy były w okolicach 50, 60, 70 stopni. Natomiast włączyliśmy PBO i Offset Curve na minus 15. Dzięki temu w Cinebenchu mamy taki sam score, taki sam wynik, czyli w okolicach 14 300 punktów. Wcześniej było 14 300 chyba 30. 336. No jakoś tak. Natomiast temperatury pod pełnym obciążeniem na wszystkich rdzeniach wychodziły w okolicach 85 stopni. A no właśnie, defaultowe TDP jest jest 105 W. 105 W dla tego procesora. No. Dlatego też temperatury potrafią się, max boost clock 4,5 Grzeje się skubany, no. No a tak myślimy, czy nam się jeszcze chce coś kombinować w BIOSie, no bo można by było to zoptymalizować. ale Nie, na też razie jeszcze- mówię, zostawimy ze względu na to, że pasta też się musi ułożyć. Aha. Myślę, że to jest tak zadowalający wynik, bo wiem, że te procesy się naprawdę grzeją. Także myślę, że teraz może w idlu w Windowsie 43 stopnie. Ale i co i tak, odpaliłeś, chodziło wszystko na 100%, Aha. ale czy słyszałeś tego kompa? No nie. No to zrobimy pomiar gierek i porównamy. Ja wiem, że tu jest 8, 10, 12, 14, 16, Aha. 16 wentylatorów. No tak. 16 wentylatorów, tylko że one chodzą prawie na minimum. Mhm. Dobra, odpalamy grę i później może jeszcze dokończyć jakoś optymalizację, tak więc usiądź sobie i można odpalać. Hello, darkness, my old friend. Tak więc testowaliśmy grę, widzieliśmy, że już Assassin's Creed ma troszkę więcej klatek, nie pamiętam 5 czy 10 średnio w average, natomiast zobaczyliśmy, że temperatura procesora wynosi około 79, natomiast karty graficznej 70 i Mariusz zauważył, że coś zaczyna syczeć i syczało z okolic procesora i ledwo złapał moment, gdy jedna z tub się ześlizgnęła, chociaż to wszystko było dokręcone i woda prysnęła. Ciecz prysnęła na nas. Tak więc jesteśmy pod lekkim stresem. Ja jestem pod lekkim, Mariusz na pewno pod większym. Dużo większym.
Tam trzeba powycierać. Ja wyłączyłem pstryczek, można jeszcze wyjąć. Jakby tam miało się coś polać. Momentalnie. Jak widzisz, wyciekł tędy aż. A powód tego mógł być taki, że no co, cieplejszy Ale płyn, no patrz. to większe ciśnienie. I też. Też zaczyna się zaślizgiwać. Tylko pytanie, dlaczego się zaślizguje? No pokaż, złapię to. No delikatnie zaczyna wychodzić sam wężyk. Mhm. No ale co, pompę podnieśliśmy, nie? Miałeś normalnie ją na trójkę, tak? Aha. No ale czy to aż takie ciśnienie by zrobiło? No chyba nie, no przecież to jest... Po to są wkręcone zakrętki na tym. To przekręcaliśmy. Można zdjąć. Tak więc mały update, tak? Bo tutaj już odpowietrznik był zakręcony, temperatura wzrosła, zrobiliśmy wentylatory, żeby nam tak mocno nie hałasowały i testowaliśmy. No to pobiera 350 W, procesor ma te ponad 105, czy tam 105 maksymalny pobór. Płyn nam się zaczął robić ciepły, a tym samym ciśnienie wzrosło. Przez to, że odpowietrznik już był zakręcony w pełni. W pełni zakręcony. Bo już tak praktycznie kończyliśmy robotę, a Mariusz musi zabrać komputer do samochodu, więc wiadomo, się zakręca to. Natomiast mówisz, że zawsze miał zakręcony odpowietrznik i nigdy ciśnienie tak nie wzrastało, żeby wyrwało tubę zakręconą. Natomiast tutaj też była taka sprawa, że ze względu na to, że to jest bardzo krótki dystans między kartą graficzną a procesorem, Tu jest ten. Riser, No, pomóc Ci go zdjąć? tak, bo on jest mokry. Poczekaj, ja to wypnę go lepiej kostru z tej strony. Z tej strony, no. Jak tam z wodą sytuacją? Słabo. Nie wiem, Słabo, ogólnie generalnie bardzo słabo. Świecimy niebieskim światełkiem po to, żeby było lepiej widać płyn. Dmuchamy też taką pompeczką, którą mam do kamery, do czyszczenia obiektywu. A to chyba nic z tego. Tam nam właśnie trochę ten płyn siknął na sekcję zasilania procesora, na ten cały shield od IO. I w ogóle teraz to już. Teraz to już... Dobra. Może węże są jakieś specjalne, że one się trochę poddają. Tak więc psikamy IPą i suszymy. I w tym momencie tutaj Mariusz się pyta, co robić, czy podłączać, czy jednak zostawić to na jakiś czas, na parę dni i wydmuchać kompresorem na stacji benzynowej. Znaczy ja parę sobie, no mam kompresor, dostęp do A kompresora. masz. Aha. No widzisz? Bo tam nam siknęło dokładniej, gdzie jest ten 8-pin na... Tutaj od tego wężyka w tą stronę. Dokładnie. Także na sekcję zasilania tam procesora. Właśnie, dokładnie na sekcję zasilania. Tamten jest 8-pin wyciągnięty. Już damy ostrość. Tak, teraz jest ostrość na nią. No to jest wyciągnięta, ale już została oczyszczona. Sporo też wpłynęło nam pod procesor audio. Tamten to już też został mocno właśnie opryskany IPą, wysuszony. Tutaj sucho. To jest mokre właśnie. Ale tu psikałem przed chwilą. Aha. I taka piękna robota. A już byłem w domu. No właśnie, jedną nogą. Już testy z Assassina skończone. Jeszcze miał być tylko Fortnite'cik. Tak więc twój komputer nie lubi Assassina, lubi Fortnite'a. Nie lubię. Nie lubimy. Ja też nie lubię. Próbujemy, startujemy i najwyżej nowa płyta. Wysuszenie tego, tak jak Mariusz mówi, się nie da tego za bardzo wysuszyć, bo to nie odparowuje samo. Jak coś, to można to płyn chłodniczy wypchnąć ciśnieniem, jakąś sprężareczką. W zasadzie już pięknie wszystko było wypsikane, wydmuchane, wysuszone. Tam widzimy odrobinę pod wiaremami, no ale to też było psikane, nie? Wszystko było psikane. No to już jak uważasz, no jak chcesz możemy odpalić, no jak nie, no to słuchaj. No co, nie stać Cię, płyta główna, co to jest, 150 euro? Płyta główna? To co No, to jest, gdzieś pół tak dniówki? będzie. Co? 3 godziny może? A widzisz, 3 godziny dniówki, no. No to kupisz lepszą płytę główną, bo ja już od początku Mariuszowi mówiłem, że ta płyta główna Ale mi się wiesz nie też, żeby podoba. coś innego nie padło zaraz.
No, szkoda by było karty bardziej. No karta 1000, nie? Karty najbardziej niż... Karta procek z 300. No, Mówimy o euro cały czas. tak, a właśnie. Nie o złotych. Właśnie, mówimy o euro. Jak uważasz, no, to co się dało wyciągnąć, to się wyciągnęło, nie? Nie było tego ale też tak super dużo. Osuszyliśmy tyle, co się dało, powycieraliśmy, co się dało i próbujemy w takim razie wszystko złożyć z powrotem, zapuścić. Na razie karty graficznej nie podłączymy. Jak płyta główna się usmaży, to się usmaży. Natomiast procesora też nam się nie za bardzo chce zmieniać. Będziemy mieli tyle wyświetleń, że kupię sobie nową za twoje wyświetlenia. O właśnie. No, nasadzamy te rurki. To, co ja w tym momencie robiłem, to Zmienimy na 45, bo on się tutaj jednak... no, to ja wyczyściłem, stwierdziłem, że chyba lepiej czyścić je z kołnierzyki IPą, bo jeżeli ten płyn jest taki tłusty, może i było sucho, ale ta tłustota jego sprawia, że po prostu jest ślisko. Widzę, że to masz ciężko dojść. Właśnie. No. I daliśmy nową rurkę, dłuższą rurkę, która będzie się bardziej wypierała i też dajesz kąt, nie dajesz kątu 45 stopni tam, co? Daję, no. Dajesz? Odkręcasz go w takim razie? Tak, odkręcam ten 90. Dobra. Tak więc w tym momencie risera nie będzie, nie podłączamy zasilania do karty graficznej, tylko ją powieszyliśmy po to, aby przepływ był taki, jaki być powinien. Mamy trochę płynu w zapasie, tam rurka jest nowa, to będzie 45 stopni. Zaraz. Ale nie mam 45. No była taka ciemna, nie? Dobra, no to też patrzę jak to wyszło. To też nie jest kąt. Aha. Wypychało może wszystkie, warto sprawdzić. Czyli właśnie czyścimy kołnierzyki IPą. Wtedy nie powinno się tak ześlizgiwać z suchego. Tamten czyściłem, ale nie zaszkodzi. Właśnie te kołnierzyki. Dobra, tylko Tam, ten tamten. wężyk jest już za długi. Gdzieś to był ten krótszy, który odcinałem wcześniej. Wężyki się gubią. To jest cały nowy. Tu jest. Dłuższy? To jest krótszy, właśnie krótszy, bo jest teraz ta 45, nie? Aha. Też w środku. Warto przeczyścić. A te oryginalne płyny, takie z PC Master Race tak zwanie, typowo komputerowane, też są takie tłuste jak samochodowe? Nie miał. Nie miałeś. No bo ten tutaj dla pompy jest bezpieczny, nie? Teoretycznie nie przewodzi prądu, też jest bezpieczny. No to Dlatego ta decyzja, że jednak to złożymy. napięcie i tego tutaj. O, piękny kąt mam z tej strony. Nie za krótki będzie. W sam raz. Okay. Dzwonczka. Aha, no teraz tak. Ale popatrz, Tak go się wyślizguje, tak? no. Ten? Chyba, że to ta zakrętka jest jakaś beznadziejna. No nie, no przecież wcześniej wszystko działało. Na tych wężykach. No tak, a dlaczego teraz te wężyki się tak łatwo wypinają? Bo na przykład z tego, to popatrz, No nie wyciągniesz. no. Te złączki są wyrwiesz. jakieś, są oryginalne, złączki te oryginalne jest ten. Rurka. Mhm. Patrz. No to tak być nie powinno. Dobra. Są fajne nowe złączki, ale zakładam swoje stare, oryginalne, które miałem sprzed kilku lat. Trochę. Więc jaki sens? One są Niby dosyć- wkręcone do samego końca, a jednak jeżeli jesteś w stanie w palcach lekko to wyjąć pod lekkim kątem, to jeżeli tu przyszło, nie wiem jakie ciśnienie, ile tu barów, ale to nie jest za duże ciśnienie, przecież bez przesady, no to wypchnęło. Dlatego nie puściło to, bo to jest twoje stare, nie? To jest Tak, to stare, są moje to stare. jest stare, to jest stare. Tak, Puściła tylko te na 3 tym. nowe, 4. Nowe od IKEA? Nowy, oryginalny od IKEA. Czyli chcesz coś powiedzieć specjalistom od IKEA?
że jasne, można by było mieć niższą temperaturę, moglibyśmy podkręcić wentylatory na chłodnicy trochę mocniej, można by było odkręcić odpowietrznik i tak sobie chodzić, ale prawda jest taka, że stare trzyma i starego nie wyjmiesz w palcach, możesz za to ciągnąć, kompa może za to unieść, a tutaj jednak wystarczyło lekko przechylić na boczek i się wyślizguje. Na tym to były grzejniki Patrz, moje wyciskam poszły. go teraz w palcach No, do oporu. Pokaż. Zobacz, i nie wyjdzie. patrz. A tamte? Ledwo przesunąłem i przyszedł. Aha. Po raz kolejny test, pokaż. To są stare łączki, ciągniesz. To ciągnę, no aż się włącz się już. Już się wąż wyrywa, a nie Nie połączenie. puszcza. A A tutaj na tamtym, no to i tak wykręcimy, Patrz teraz. zaraz pokażemy. No, zobacz, można ściągnąć. Jakie dziadostwo. Jakie dziadostwo. nówki sztuki cyk z Ikei. Patrz, jeszcze czekaj, mam tu. Gdzie ja mam? Więc to nie jest wina wężyka, wężyki wszędzie te same. Czy uświnione one były w tym? No masz, proszę. Może i trochę były. No Ikei. Okej, oryginalne u nich kupiłem. Ja pierdzielę. Ładnie wyglądają, pięknie błyszczą. Przełożyć i nie wychodzi tak łatwo jak tamto. No. Pokaż jeszcze raz te nowe konektory. Tak więc. To jest nowy konektor od Ikei. Tak? I co się dzieje? Mariusz zakłada. Ja nawet zbliżę. Poczekaj, daj mi moment. Zrobię ręczną to ostrość. okej. Okej, no. Do samego końca. Tak, włożony do samego końca. Zakręcony na ogień. I w tym tak. momencie... Czekaj. Aha. No i zdejmujesz. Tak, a tego starego? Tak, nie tak łatwo. Tego starego nie zdejmiesz. Zobacz. Prędzej uszkodzisz całą tubę. No, wyszedł, ale tu ile Okej. musiałem. Szarpać. No. A więc jesteśmy totalnie zawiedzeni wieloma rzeczami dzisiaj, ale jedno wiemy, że tak naprawdę zrobiliśmy wszystko dosyć prawidłowo. Natomiast te połączenia są o kant dupy rozbić. I to sorry, ale innego zwrotu tutaj nie widzę. Po prostu to nie powinno tak lekko wychodzić. Nie z takim lekkim ciśnieniem. To powinno być lepsze niż stare. Te twoje stare ile mają lat? Te? To? Kupę. Kupę lat mówisz. Gdzieś 11? 11-letnie, a tu masz nowe oryginalne. No, tak jak mówię, ładnie są pochromowane, pięknie błyszczą i się obracają, cuda na kiju. Ale z nich przewody, tuby są wyciskane. No to co? No to nakładamy. Więc mały update'cik. Zdecydowaliśmy się jednak oczywiście włączać. Wysuszyliśmy, jak to było widać wcześniej. Puściliśmy na razie samą pompkę. Tam przez jakiś tam stary zasilacz. I na razie bez włączonej karty graficznej odpalimy płytę główną, czy nic nam nie strzeli. Dobra, no to Odpalamy na chwilę. To taśma tej wentylatory dalej mnie niepokoi. mrygnął, Aha. tak jak powinien. Ale kurzu. Wydmuchnęło. No i co? Karta nie podłączona do tego Tak. pika. Działa jak zwykle, nie? Wentylatory. Wentylator się tam dziabie. No tak, chyba już nic nie poleci na razie. Zdecydowanie trzeba podnieść krzywą wentylatorów, żeby to bardziej to chodziło. Mhm. No i co? Masz jakiś debug? Debug? Nie ma. Nie pali się. No nie pali się, no, więc to już wygląda. I chociaż ci się RAM świecił, wtedy ci się nie świecił. Pewnie, nie wiem. No coś tam było. No dobra, to co? A to w Windowsie może być wcześniej, że się odpalał przy odpalaniu. Może być. Dobra. Pięknie kolorowe. No to co? Grafika? I czy jeszcze trochę odpowietrzyć chcesz? Bo tu widzę te takie wielkie przestrzenie. Wiesz, najważniejsza jest... Ja wyłączam. O, okej. Docisnąłem. Dobra, no. Jeszcze raz, żebyś był pewny. Ale zaciągnęło ciśnienie. A pompka jest teraz na 5, nie? Tak. Chcesz zmniejszyć? Nie chcę otworzyć to. No może i dobrze. Nie, na razie się odpowietrza, także nie chcę zmniejszać. Zmniejszyłem No. i zwiększyłem.
nie widać różnicy. Podłączamy kartę graficzną i no jeszcze dysk tam został dodany, bo włączyliśmy wszystko bez dysku. Odpinanie. Odpalać? Co się boi? Czekaj. Co się boisz? Gdzie masz ten? Co? No wiadro z wodą. A jak Nie. będzie pożar, to co? Mam gaśnicę tam. 3, 2, 1. Odpalamy. O! To mi się nie podobało, że zapiszczało. Nawet z nie, kartą. nie podpięliśmy HDMI. A, no ja. DVI. No cable connected. To no, do gniazda. Coś mrugnęło. Co to znaczy ten ti? Drogi Mariuszu, pytanie za 100 punktów. Co nie Co jest podłączyliśmy? nie tak? Co nie włączyliśmy? Miałeś pełną... Dobra wskazówka jest taka, że powiedziałeś karta graficzna. Teraz powiedz mi, czy twoja karta graficzna działa bezprzewodowo? No nie. No nie. A jaki przewód jest potrzebny do karty graficznej? Zasilający. Zasilający i? Drogi Mariuszu, zasilanie i sygnał. Sygnał. O, trochę na rozprężenie, bo tak karta działać nie będzie. Dobra, podpinaj. A jednak działa. A jednak coś jest nie tak. No. O, w tym wszystkim, którą mamy godzinę. Kurwa, znowu o 10 w domu. No, co to jest? Po godzinie 8:07 jakieś na oko, tak? To będzie jakoś 8:07. No, bo już się bałem. Ale to nie znaczy, że wciąż może nie być problemu. Ale Riser na pewno pomaga, bo nie działa karta bezprzewodowa. Dobra, kolejny raz. Kolejna próba. I nie ma pip-pip. O, Pip. o, Piknął. o. No i działa. Możesz spać już spokojnie. Możemy kończyć na dzisiaj. Pieprzyć te wszystkie testy. No ale ja bym skończył te benchmarki gier, żeśmy mieli ładne zakończenie. No. Tak można puścić wszystkich ludzi spać. Nie no, zrobimy, no już te pół godziny spędzimy, nie będę przyjeżdżał 15 raz no. z tym 30-kilogramowym paczunkiem. No tak. Jest Tutaj tak, no, oczywiście nam się nie podoba to, że tam trochę tu powietrza jest. to zaraz to się... I tak będę jechał do domu, także... To się wytrzepie, nie? Dobra, ja przygotuję tutaj resztę benchmarków i pokażemy, co będzie na końcu. Tak więc zmęczeni jesteśmy. Mariusz już powoli się pakuje, no bo wygląda na to, że wszystko zrobione, działa na ten moment i nam się szczerze trochę nie chce już więcej. Robimy te testy, żeby poznać ten finalny wynik, o ile jest wydajniej na tym procesorze. Troszkę tam odpowietrzaliśmy, bujaliśmy to obudą. Niestety nie jesteśmy w stanie Wam za bardzo tego pokazać. O, włączając światło na pewno będzie lepiej, bo do tego potrzeba 2 chłopa, żeby podnieść bestię i nią trochę przez, no, zmieniać położenie, tak? Raz z jednej, raz z drugiej. Procesor jest znowu odpowietrzony, bo chwilę temu znowu łapał te bąbelki, które tutaj wypadały. To nam się to nie podoba, zrobiliśmy na razie tak jak jest i to jest na te stare złączki od Mariusza, które się trzymają lepiej. I no jeszcze jest druga taka sprawa, że wygląda na to, że potrzebujemy większej chłodnicy niż to, co jest, ponieważ Ciepło się robi. ciepło się robi, płyn nam No jak będzie patrzeć, rośnie. karta 350 W, procek 105, to już jest 450 ponad W. Aha. Więc tak, na pewno nam wszystko działa. O, światło jasne, jesteśmy zmęczeni. Wszystko działa, jesteśmy zadowoleni pod tym względem, bo do uszkodzenia żadnego nie doszło, do zwarcia nie doszło, więc kamień z serca. Natomiast teraz mamy problem z wysokimi temperaturami, które są spowodowane samym faktem, że znowu, tak jak wcześniej, płyn jest mega gorący,
Tu aż już widać w ogóle zaczyna parować, jest gorące, to jest gorące, to jest gorące. Wejście jest super, zrobiliście gorące. Wyjście też jest gorące i by można było pomyśleć, że no oczywiście chłodnica nie daje rady, ale to jest lodowate, tam jest lodowate. Tu na tej wysokości chłodnicy do tego pierwszego wentylatora jest lodowate, tu jest dopiero lekko ciepłe. Tak więc chłodnica jest zapowietrzona i ja bym się nie dziwił, że tak naprawdę za pierwszym Patrz. razem... Ile powietrza uciekło raz. No okej, a co zrobiłeś? Podłączyłem ten zewnętrzny, Okej. zewnętrzną pompę, ten zasilanie. No po prostu w chłodnicy jest bardzo dużo powietrza i to też było jednym z pierwszych powodów, że ciśnienie nam wzrosło. No oczywiście te złączki, które były oryginalne, beznadziejne, no to swoją drogą, ale coś musiało puścić, no tak czy siak. No, tamte lekko schodziły, a mogłyby lekko nie schodzić. Mariusz, trochę powietrza zeszło, no to był jeden bąbel, no a co z resztą? Tak naprawdę, czy chłodnica nam się zacznie robić ciepła tu od dołu? Jest kosta, no. Przecież to jest lodowate. Z chłodnicą nie do końca odpowietrzoną prawdopodobnie, ponieważ Na dole no, jest bardzo zimno, na górze jest gorąca i nawet powrót jest gorący, a nie powinno tak właśnie. być, jeżeli ona jest na dole zimna. czyli wejście i wyjście z chłodnicy jest gorące, a sama chłodnica jest na dole dosyć zimna. Jest bardzo zimno, jest, Lodowata. no. Dlatego mamy wysokie temperatury, ale pomimo tego no, zrobiliśmy test, żeby nie było. Nawet na tak wysokich temperaturach, więc na pewno będzie lepiej. Natomiast zrobiłem 3 przeloty z Fortnite'a, zagregowałem je i tutaj macie porównanie 5600X z procesorem 5800X 3D, zresztą tak jak tutaj ładnie widzicie. 277,5 klatki, wcześniej było 243. Mamy też 1 FPS znacząco się podniósł, bo to jest w sumie jakieś 40 FPS-ów. 0,2%, no wiele się nie zmieniły. Jeśli chodzi o Assassin's Creed, zaczęliśmy robić pomiar, ale kolega, od którego mamy gra, nie mamy z nim w tym momencie kontaktu, tak więc Mariusz przypuszczalnie sam dokończy test, będzie wiedział jak zaagregować. No, filmik już będzie dołączony. Tak, no postaram się to dołączyć i może się uda w domu odpowietrzyć. Natomiast jutro oboje pracujemy, a jest godzina 9 wieczór i jesteśmy tu od godziny, nie wiem, 11:30. Tak, no. Tak więc rano każdy musi wstać i na ten moment znowu kończymy. Tak samo jak ostatnio, nie? Też przed robotą i też w No niedzielę. 10 była, no. No. Chociaż taki plus, moi drodzy, że jestem u siebie i idę się kąpać. A ja mam 20 minut jazdy do domu. 20 minut przez M50. No. I widzieliście, ile to jest zabawy z chłodzeniem wodnym, autorskim chłodzeniem wodnym. Do polecenia, nie do polecenia, może powietrzne następnym razem. Dobra, trzymajcie się w takim razie, do zobaczenia. Mam nadzieję, że jeżeli Wam Dzięki, się hej. podobał ten odcinek, no to łapka w górę. Jeżeli chcecie zacząć takie luźne, proste, kolejne kiedyś w przyszłości, może To piszcie. piszcie i lajkujcie i subskrybujcie. Na Wymyślimy razie. różne Pa, pa. inne plany. Pa, pa. Dzień dobry moi mili. Podsumowanie. Otóż odpaliłem sobie Manor Lords. Z Pawełkiem skończyliśmy pracę. Ostatnio były duże problemy, stres, zmęczenie materiału, szczególnie nasze, pośpiech, rozkojarzenie, no i później jeszcze to co na filmie. Wszystko widzieliście. Wherever. Tak czy inaczej, problemem była ta blaszka. Ta blaszka, ona jest tam wgnieciona w jednym miejscu. Nie mam pojęcia, czy ona mi się właśnie przesunęła podczas montażu, czy ona mi się jakoś gdzieś tam przewróciła, czy tak czy inaczej. Ona powodowała tak wielki spadek przepływu wody i duże ciśnienie, które właśnie pojawiało nam się tu na wylocie z karty i to rozszczelnienie, które widzieliście. No całe szczęście, tak jak mówione i zawsze to, że tak powiem, utwierdziłem się w przekonaniu. Płyn, który jest używany do samochodów, do chłodnic, nie przewodzi prądu, więc pacjent wstał, ma się dobrze, na tą chwilę właśnie cisnę sobie w Manor Lords od naszego tutaj Polaka, który nam stworzy fajną gierkę. Teraz jest bez kagańca na tą chwilę, 350 W karta, 340, procek trochę mniej, jakby widać, że tu właśnie procek jest mniej używany, 100 FPS-ików, wszystko na ultra, wszystko 100 FPS-ików jest w tym,
Kontynuuj. O tak, kręci się około 100-110 temperaturki, tak. Karta graficzna 56-57 stopni. W domu mam 23 stopnie, więc jest bardzo ciepło w chałupie. Procek no nie dobija do 70, 65, a gram już dobre parę godzin. Co tu my tu jeszcze mamy? Wszystko. Więc tak, no chłodzenie wodne nie jest dla osób, które, że tak powiem, mają sebe nerwy. To jest raz. 2. Żeśmy wszystko dociskali, wszystko żeśmy sprawdzali 3-krotnie. To nie jest mój pierwszy zestaw, nie ostatni na pewno. A mimo to coś tam się jednak wydarzyło. Cóż, dziękuję bardzo za uwagę i polecam się z Pawełkiem na kolejne filmy. Jeśli będzie Wam się podobało, dawajcie łapeczki w górę i mamy plan na kolejny test.